Proszę Państwa, kilka słów wyjaśnienia. W tej chwili połączyliśmy się już z koordynatorem ARISS w Polsce, czyli tego programu, który umożliwia tą łączność, oraz z naszą stacją przekaźnikową umieszczoną w Kalifornii. De facto jesteśmy gotowi, czekamy na to, aby stacja kosmiczna ISS nadleciała nad Kalifornię. Jak tylko to się wydarzy, za około 20 minut z Kalifornii będą wołać ją. Jeżeli tylko uzyskamy połączenie, rozpoczniemy zadawanie pytań i miejmy nadzieję, otrzymamy na nie odpowiedzi. To tak tytułem wyjaśnień, co się dzieje. Gdybym jeszcze mógł przypomnieć o wyłączeniu telefonów komórkowych, bardzo bym prosił o to. Również kiedy będziemy rozpoczynać łączność, prosiłbym bardzo o ciszę. Pomoże nam to usłyszeć i zrozumieć wszystkie pytania i odpowiedzi. Dziękuję. Jeszcze tylko Gastonowi, tak? Powiem o tym tłumaczeniu, tak? Gaston, this is Jet from Gdańsk. Just to let you know that we would like to translate simultaneously your welcome greetings in Polish. So if you don't mind that, when you'll be talking to us, just you will be translating it in Polish simultaneously. All right, well, then we will start right now because it will take some time. All right? That's fine, thank you. Okay, here is Michał Dąbrowski. I'll be the translator. If you please make a pause every 2-3 sentences, I'll be very pleased. Thank you. Yes. Are you ready? Yes, I think we are ready. Czy wszyscy są gotowi? Zaczynamy. Let's begin. So, ladies and gentlemen, dear kids, here is Gaston Bertels. I am ARISS Europe chairman and I will moderate today's Space Talk. Panie i panowie, drogie dzieci, tutaj Gaston Bertels, przewodniczący ARISS Europe. Będę nadzorował dzisiejszą kosmiczną łączność. First of all, let me extend our greetings to the civil and academic authorities who do us the honor to be present at this event at Gedania Sports Club 1922 in Gdańsk. Najpierw chciałbym pozdrowić wszystkie władze lokalne i akademickie, które mamy zaszczyt gościć na tym wspaniałym wydarzeniu tutaj w klubie Gedania w Gdańsku. So we greet Professor Mielozik of the headmaster of Open Polytechnic. Profesora Eligiusza Mieloszyka, przewodniczącego Politechniki Otwartej. We greet representatives of the Department of Education. Przedstawicieli Ministerstwa Edukacji. We greet Professor Agata Hoffman from Polish Academy of Kids. Dr Agatę Hoffman, twórcę Polskiej Akademii Dzieci. We greet Mr. Maciej Hoffman, head of the Language Laboratories, School of Genius. Macieja Hoffmana, prezesa Szkoły Geniuszy, Language Laboratories. We greet Mr. Zdzisław Barwinski and Mr. Tomasz Żnomnik, Vice President of Gedania Sports Club 1922 in Gdańsk. Władysława Barwińskiego i Tomasza Szromnika, prezesa i wiceprezesa Klubu Sportowego Gedania w Gdańsku. We greet Mr. Dariusz Mankiewicz, SP2 Hotel Quebec Yankee, the president of the Pomerian Division of the Polish Amateur Radio Society. Dariusza Mankiewicza, prezesa Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. We greet all the members of SP2 Zulu India Echo Radio Club of Gedania. Good to meet you again, dear friends. Wszystkich członków Morskiego Klubu Łączności Szkuner z Gdyni. Miło was znowu słyszeć.
And we greet the Vice President of the Polish Astronautic Society, Mr. Christian Gorski, Sierra Quebec 2, Kilo Lima. I Krystiana Górskiego, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronautycznego. Ladies and gentlemen, through the help of amateur radio volunteers and the crew on the International Space Station, we hope to soon establish amateur radio contact with the International Space Station as it flies 400 kilometers above the Earth. Panie i panowie, dzięki pomocy wolontariuszy oraz astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która leci teraz 400 kilometrów nad Ziemią, mamy nadzieję nawiązać wkrótce radioamatorską łączność z ISS. And all this is accomplished with ARISS, amateur radio on the International Space Station. Wszystko to dzięki pomocy międzynarodowej radioamatorów i astronautom na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. The ISS currently is flying over the Pacific Ocean along at around 28,000 kilometers an hour. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna leci teraz nad Oceanem Spokojnym z prędkością 28 000 kilometrów na godzinę. In fact, we are a little bit early and they are flying over Japan presently. Obecnie jesteśmy troszkę wcześniej, gdyż stacja jest w tym momencie mniej więcej nad Japonią, co powinno być widać tam. So this contact will be performed using the amateur radio telebridge network. That's a worldwide network of amateur radio ground stations that enable students to contact the International Space Station. Kontakt będzie nawiązany za pomocą telemostu. Jest to taki system łączności radioamatorski. Dzięki któremu nawiążemy łączność. Now, ARISS is a consortium of ham radio volunteers from 9 nations that develop and operate the amateur radio station on board the International Space Station. Program ARISS działa dzięki ochotnikom z 9 krajów, którzy zapewniają amatorską łączność ze stacją kosmiczną ISS. Now, some members of ARISS are the American Radio Relay League. Niektórzy z członków ARISS to Amerykański Związek Krótkofalowców, PZK, the Polish Amateur Radio Society, Polski Związek Krótkofalowców, the Worldwide AMSAT, Amateur Radio Satellite Corporations, Międzynarodowa Korporacja AMSAT radiowa and the space agencies, i agencje kosmiczne takie jak CSA, that's the Canadian Space Agency, Kanadyjska Agencja Kosmiczna, ESA is the European Space Agency, Europejska Agencja Kosmiczna, JAXA is the Japanese Space Agency, Japońska Stacja Kosmiczna, Agencja Kosmiczna, przepraszam, NASA is the American Space Agency, NASA oraz and Roscosmos, the Russian Space Agency. Roskosmos, czyli Rosyjska Agencja Kosmiczna. Now the amateur radio ground station that will establish contacts with the ISS is W6SRJ. That's its call sign. Amatorska stacja naziemna, która nawiąże łączność z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, to W6SRJ. And W6SRJ is operated by Tim Bosma and Bill Hadenmeyer in Santa Rosa, California.
Jest ona obsługiwana przez Tima Bosmę w Santa Rosa w Kalifornii. Thank you so much, Tim and Bill, for helping us out today. Dziękuję bardzo. It is our pleasure. Well, we have still several minutes. How many minutes before contact time, Bill? We have about 13 minutes before contact, Gaston. All right, still 13 minutes before contact time. So we still have time enough to exchange some considerations. So our contact for today is with Polish Academy of Kids and Language Laboratories called School of Genius, located in Gdańsk, Poland. Zostało nam jeszcze około 13 minut do nawiązania łączności i w tym czasie chcielibyśmy porozmawiać, pozdrowić Szkołę Geniuszy, czyli Language Laboratories. And we have asked a school's representative to please briefly tell us about the event and the students taking part today. I think Dr. Agatha Hoffman will do so. Zapraszamy panią dr Agatę Hoffman, żeby opowiedziała nam o tym, czym się zajmuje oraz o naszych dzisiejszych uczestnikach. Oddajemy głos pani Agacie. Po polsku czy po angielsku? Po polsku, tak? Po polsku. Po angielsku. Po angielsku też. Może ja będę mówić po polsku, a ty będziesz tłumaczył, dobrze? Żeby tutaj też zrozumieć. Okay, Gaston, Mrs. Agatha will speak Polish and I'll translate her into English, okay, for you. Thank you, Andrew. Okay. Witamy was bardzo serdecznie w imieniu wszystkich studentów Polskiej Akademii Dzieci. Welcome in the name of Polish Academy of Kids. Polska Akademia Dzieci to taki wyjątkowy uniwersytet na świecie, który prowadzą dzieci. Polish Academy of Kids is a unique university run by kids. Każdy, kto ma ochotę wygłosić swój wykład na temat psów, kotów, dinozaurów lub lewitacji magnetycznej, może się do nas zgłosić i opowiedzieć o swojej naukowej pasji. Everyone who would like to give a lecture about dogs, levitation, anything he wants, can come to us and prepare a lecture for other kids. Jesteśmy dumni i czujemy się zaszczyceni, że dziś, inaugurując rok akademicki, możemy się na żywo łączyć z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. We are proud and happy that today, as we start the next academic year, we can connect the International Space Station. Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym. Dziękujemy bardzo klubowi sportowemu Gedania 1922 za to, że nas tutaj dzisiaj goszczą i że mamy okazję nawiązać łączność w ramach Politechniki Otwartej właśnie tutaj na terenie klubu sportowego Gedania. We would like to thank all the organizers, especially the leaders of Sports Club Gedania in Gdańsk. Dziękujemy również przedstawicielom władz miasta i przedstawicielom Politechniki Otwartej za umożliwienie kontaktu z ISS. I would like to also thank to the authorities and everyone responsible for connecting the ISS today. Dziś jest z nami 15 młodych naukowców, którzy będą zadawali pytania. Już od ponad 2 miesięcy przygotowują się do tego wydarzenia, ćwiczą codziennie i cieszą się razem z nami. Za chwileczkę będą mogli na żywo zadać swoje pytanie do astronauty z ISS. Today with us there are 15 young scientists who have been preparing for 2 months for this special day and they are looking forward to asking their questions to the astronaut. And that would be all for now from Mrs. Agatha. Gaston, can you hear me? Yes, thank you, Dr. Agatha Hoffman, for your presentation. Thank you so much. Thank you very much. Dziękujemy pani Agacie Hoffman za prezentację. Well, now we will ask Bill or Tim in Santa Rosa in the junior college to do a short presentation of their ground station and the way
They will handle the conversation. By the way, it's very early in the night still over there in California. If I'm right, it's about 4:30 in the night. Is that right, Tim? That is correct, Gaston. It's about 4:30 in the morning, and this is Bill here at Santa Rosa. But we don't mind getting up to handle this. Our station is located at the Santa Rosa Junior College in Santa Rosa, California. We're about 55 miles north of the city of San Francisco, in the heart of wine country up here. The station was built... Let them translate it, please. Yes, thank you very much. Teraz połączymy się z Timem Bosmą, który jest w Santa Rosa, około 35 mil na północ od San Francisco. Jest u niego teraz 4:30 rano, ale nie przejmuje się tym, bo jest przyzwyczajony do pracowania o tak śmiesznych porach. Station was built in 1995 by students, faculty, and community amateur radio volunteers, and has been serving the space program since that date. Stacja, przez którą będziemy łączyć się z ISS, została wybudowana w Junior College przez studentów, radioamatorów w 1995 roku i od tego czasu służy kontaktom z ISS. We've been very happy to do it. The kids today, I want you to remember the magic word, which is over, and that allows us, it gives us the cue to change from transmit to receive and vice versa so they can hear the astronaut. Przypominamy uprzejmie wszystkich uczestników o wypowiedzeniu magicznego słówka over za każdym razem, kiedy zadawamy pytanie, dzięki czemu astronauci będą mogli przełączyć się na swój kanał odpowiedzi. I will let the children know we're just as excited about their contact through our station as they are. Myślę, że jesteśmy tak samo podekscytowani i uradowani całym tą dzisiejszą łącznością, jak nasi młodzi uczestnicy. Okay, Gaston, we show about 6 minutes to AOS. We would like to start at about 37 after. Yes. Thank you. Thank you so much, Bill. And now I have to check if John Spazozowicz is online. Are you online, John? Yes, good afternoon, good morning. Hello, John. John Spazozowicz, Alpha Golf 9 Delta, is located in the middle of the United States, and he is in charge of distributing the audio of this event worldwide over 2 amateur radio networks, and he will tell you how we proceed. Please translate. Thank you. My name is John. My amateur call sign is AG9D. I'm located just west of Chicago in the United States, and I'm on the line with you, and I will be using 2 amateur radio venues for interested radio amateurs to listen to your contact today. Teraz przez chwilę mogliśmy słyszeć Johna Spasojewicza, radioamatora o znaku Alpha Golf 9 Delta, czyli AG9D, który jest w Montgomery, Illinois, niedaleko Chicago, który będzie retransmitował naszą łączność na kilka przemienników radioamatorskich, tak żeby radioamatorzy z całego świata mogli słyszeć naszą łączność. And they're called Echolink and IRLP. And at this moment, Echolink is connected with many stations, many in Poland and in Italy, New Zealand, England, and the United States. W tej chwili słuchają nas, jest kilka stacji w Polsce, która nas słucha, ale również w Nowej Zelandii, w Europie, w Stanach, generalnie na całym świecie. Także jesteśmy słyszalni na prawie wszystkich kontynentach. So your contact truly is a worldwide event today.
Jest to międzynarodowa sieć łączności radiowej. I jest to międzynarodowe wydarzenie. Thank you so much. Back to you, Gaston. Thank you so much, John, for your presentation, and thank you so much also for being up early. I suppose it's about 5:30 in your place? 6:30 here. 6:30. It's 6:30 in the morning in your place. Thank you for being with us, John. My pleasure. So it's time now to pass the microphone to Junior College in Santa Rosa, where Bill will soon be calling the International Space Station. I have a look at the world map where I can see that the International Space Station is still over the Pacific Ocean, and the circle of visibility is approaching the coastline of California, and as soon as that circle will touch the location in Santa Rosa, radio contact will become possible. Stacja kosmiczna ISS powoli zbliża się do wybrzeża Kalifornii, a więc zatem niedługo zaczynać słuchać stacji. Bardzo proszę wszystkich o ciszę już, byśmy mogli dokładnie słyszeć astronautów i stację. So, ladies and gentlemen and dear friends, remember that what we are doing on the International Space Station is an experiment. And with an experiment, you can never tell the results that can be positive or negative until the experiment is over. Panie i panowie, proszę pamiętać, że to, co zaraz się wydarzy, jest to w pewnym sensie eksperyment. A wiadomo, jak to eksperymenty, czasami się udają, czasami nie. Tak więc mamy nadzieję, że uda nam się nawiązać łączność. So, students, don't forget to say over at the end of your question. And in a few seconds, the station should be coming over California. So, Bill, it's all yours. Good luck. Okay, thank you very much. The students are going to hear a rushing sound real quick, and then we'll start calling the station. Here it comes. NA1SS, NA1SS, W6SRJ calling for contact. NA1SS, NA1SS, W6SRJ. NA1SS, NA1SS, W6SRJ. NA1SS, NA1SS, W6SRJ. NA1SS, NA1SS, W6SRJ. NA1SS, NA1SS, W6SRJ calling. NA1SS, NA1SS, W6SRJ. Morning, we got about 10 more seconds and you'll be in clear range. So at this time we're going to turn it over to the stool. First question, please. Pytanie pierwsze. I'm Claudia. Can you describe preparations to spaceflight over? Hello, Claudia. Yes, I can. It takes about 2 years, 2.5 years for a 6-month mission on space station, and it includes a preparation to be a crew member of the Soyuz spacecraft, general training on the space station, robotics training, and EVA training. Over. I'm Samantha. What do you have to do to become an astronaut over? Hello, Samantha. Unfortunately, there isn't a school to become an astronaut, so what you have to do is go through a selection. And the selections come up in different times. There is not a specific time. However, the best thing you can do is to follow what you really like, to do what you really love to do,
and also to love what you're studying, because the best way to become an astronaut is to be really good at what you do, no matter what it is, and be enthusiastic about your life. Over. I'm Nicola. Which training do you need to become an astronaut? Over. Hello, Nicola. So, a good thing to have training on is underwater training, so scuba diving with with fins and gear, because being outside space or floating is a lot like being underwater. Other things that we do is flying, because coordination is really good when you operationally, and other things that science and math. Those are all good things that we do to become astronauts. And then once you are an astronaut, you get all this specific training on the space station, on science, on the spacecraft, and then when you are assigned, you get to apply all this training into your training. Over. Hi, I'm Kasia. How old was the youngest astronaut, and can a child go to space? Over. Hello, Kasia. I think the youngest astronaut was a 25-year-old mission specialist, or maybe I think it was a payload specialist, so somebody that went on the shuttle just to do one thing specifically. And for the second question, can a child go to space? I think there are really no limitations for anybody to go to space except for to be physically fit. However, we don't know what the long duration effect on a children is still growing would be. So I think that a lot of studies will have to be done before a child can go to space. Over. I'm Adam. What do you eat and how do you in space? Over. Hello, Adam. So in space we eat basically the same thing that you eat on ground, except that they are already cooked. So all we have to do is warm them up, or sometimes we have to add water so that they get rehydrated. And then we eat exactly the same way. If you try on the Earth to go upside down and eat and drink, you can do it because your insides work the same way, whether you're upside down, laying down, or in space. Over. Hi, Oscar. When will be the next expedition to Mars? Over. Hello, Oscar. If it were up to me, it would be tomorrow. But unfortunately, right now, the space agencies in the world do not have a good plan to go to Mars in the next 10 or 15 years. So I think it will be a while, maybe 20 or 30 years, and maybe your generation will be able to go to Mars. Over. I'm Carolina. How does personal hygiene look like in space? Over. Hello, Carolina. It's a little bit like being children again, infants. I actually shave and wash my face the same way I do on Earth, using water and soap. But when it comes to take a shower, you can't. So what we do, we use wet towels, and we have these wet towels that we pass all over our body to refresh ourselves and to get clean. Over. I'm Sebastian, and my question is, what kind of research are you doing in your space stations, and what are your accomplishments in it? Over. That's a very good question. So we are doing a lot of research in space. We do physics, fluid physics, biology, a lot of engineering of materials, technology, and also, of course, Earth observation and physiology. I think one of the most important one, and the one I am participating in, is physiology. What happens to the human body when we are in space? And I think that one of the accomplishments is a research that we are doing on the spine, where we are developing a technique to make diagnosis on the spine, on the bones in the spine, just using an ultrasound machine instead of very complex machines that you can find on the ground but not in space. Over. I'm Philip. What is dark matter made of? Over. Hello, Philip. Wow, what a very interesting question. Nobody knows what dark matter is made of. That's why it's called dark matter, because we cannot see it and we don't know what it is. However, here on the station we have a machine. It's called AMS, and that sensor is looking into space to help us understand what space is made of, and maybe one day we'll have the answer. Over.
My aim is usual. Do black holes and white holes exist over? Hello, Joseph. So, black holes and white holes, this is more a question for an astrophysics than an astronaut, because this is not my specialty. What I can tell you is that we do have sensors that can detect the presence of black holes, and so that's how we know that they exist, and we can theorize what they are. But what we do not know is what they are and how we don't know exactly how they are created. But whether they exist or not, I think the answer is yes, they do exist. We just have to figure out what they are. Over. I am Simon. Can you see the Eiffel Tower over? Hello, Simon. I have seen the Eiffel Tower through a very big lens. So when I can zoom in really a lot, and then I can see the Eiffel Tower. But with the naked eye, without a lens, I cannot see the Eiffel Tower. Over. I'm Jan. Can a balloon full of helium go up in space? Over. Hello, Ian. In theory, you can fill up a balloon with helium and let it go, and it would fly as high as we have an atmosphere. And then the theory is that it would keep. Either it would explode, or if it was a really elastic balloon, it would just get bigger and bigger, and then get to the limit of the atmosphere. So the question is that you can get to the very edge of the atmosphere, in theory, with a helium balloon. Over. I'm Zuzia. Why there's no gravity in space? Over. Hello, Susanna. That's a very good question. So, in reality, there is gravity in space. You cannot escape from gravity. Gravity is everywhere. What happens is that we fly so fast that we are always falling without hitting the ground. So if you were very high on a mountain and you could throw a ball so fast that it would just keep following the surface of the earth without hitting the ground, you would have the same experience. You would be falling without ever hitting the ground. So there is gravity. We are just free from it. We are free falling. Over. My name is Kasia. What do astronauts dream of in space, and what do they miss the most? Over. Hello, Kasia. I don't know what astronauts We've pretty much lost him at this point, so would the school children like to say thank you and goodbye? Thank you very much. Proszę Państwa, niestety stacja kosmiczna wyleciała już z zasięgu stacji przekaźnikowej, także nie będziemy mogli zadać już żadnych więcej pytań ze względu na to, że już nas niestety astronauci nie usłyszą. Ale prosimy o wielkie brawa dla wszystkich dzielnych dzieciaków. Słuchajcie, wielkie wydarzenie w waszym życiu. Właśnie na żywo rozmawialiście z astronautą, z Luką z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Chwileczkę jeszcze raz powiemy wam, jak wyglądały wszystkie pytania. Jeszcze raz usłyszycie wszystkie odpowiedzi w języku polskim. A my przede wszystkim jesteśmy z was bardzo dumni. Jeszcze raz teraz poprosimy... Bardzo serdecznie dziękujemy Krystianowi Górskiemu. Wielkie brawa dla Krystiana. To dzięki Krystianowi cała łączność mogła się wydarzyć. Poprosimy teraz Sebastiana. W międzyczasie tłumacze będą opracowywać wszystkie odpowiedzi astronautów, a poprosimy teraz Sebastiana.
o to, żeby się przygotował do tego, żeby nam opowiedział, co taki astronauta musi zrobić, żeby polecieć w kosmos. Proszę pani, jeszcze chwileczkę, zanim odpowiemy na to pytanie, musimy podziękować stacji przekaźnikowej za udzieloną nam pomoc w łączności. Jak pan ma kosain. Hello, Andrew, are you still there? W6 RJ, sorry, SRJ, Sierra Papa Zulu India Echo from Gdańsk. Ale wydarzenie co? Jeszcze musimy... Hello, Andrew, are you still there? Yes, yes, Gaston, I'm here. So, will you please translate the end of my script here? So, ladies and gentlemen, and dear kids, we have shared a moment of history. Proszę Państwa, Panie i Panowie, szanowne dzieci, byliśmy świadkami historycznego wydarzenia. Słuchajcie, za chwileczkę wszystkie pytania będą przetłumaczone. in California, operated by Tim and Bosma and by Bill Heyerdahl, contacted Luca Parmitano aboard the International Space Station. Stacja radioamatorska W6 SRJ w Kalifornii, operowana przez Tima Bosma, skontaktowała się z Luca Parmitano KF-5KDP na pokładzie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. He was talking with students at the Polish Academy of Kids and Language Laboratories and the School of Genius in Gdańsk, Poland. Rozmawialiśmy, jak wiemy, z Polską Akademią Dzieci i Language Laboratories Szkoły Geniuszy w Gdańsku. So I propose a big applause for the ground station in California and for John in Montgomery, who distributed the event worldwide on amateur radio systems. Podziękujmy więc oklaskami stacji naziemnej w Kalifornii oraz Johnowi za redystrybuowanie sygnału. Proszę Państwa, proszę o oklaski. Thank you. And now for the International Volunteer Team of ARISS, including the amateur radio satellite corporations around the world. Teraz przekażę mikrofon Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Radioamatorskiemu ARISS And the Amateur Radio Relay League oraz Radioamatorskiemu Stowarzyszeniu Przekaźników and PZK, the Polish Amateur Radio Society oraz PZK, Polskiemu Związkowi Krótkofalowców and the Space Agencies oraz Agencjom Kosmicznym. CSA, the Canadian, Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej, ESA, the European, Europejskiej Agencji Kosmicznej, JAXA, the Japanese, Japońskiej Agencji Kosmicznej, NASA, the United States one, NASA, Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, Roscosmos, the Russian. Rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos. Now here is Gaston Patel, amateur radio operator, Oscar November 4, Whiskey Fox. Oraz Gastonowi Petel, dzięki któremu mogliśmy tą łączność odbyć. And I'm sending my greetings to all of you in amateur radio terms, 73, which means best wishes and goodbye. Gaston żegna się z nami amatorskim skrótem 73, które znaczy wszystkiego najlepszego oraz do usłyszenia. Wielkie brawa, słuchajcie. Za chwileczkę wszystko będziemy tłumaczyć. Thank you very much, Gaston. My pleasure. Goodbye.